Bum, 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 bum. Moi drodzy, to jest właśnie moment świąteczny, wigilijny. Mamy nadzieję, że jesteście już po dobrej kolacji. O życzeniach świątecznych będziemy mówili pod koniec tego odcinka, ale dzisiaj z Łukaszem będę rozmawiał o kodeksie etyki kryptowalutowej. Łukasz, czy lubisz CZ? Nie znam go. Nie rozmawiałem z nim nigdy, więc nie mogę powiedzieć, czy go lubię, czy nie. A czy lubisz go, bo widzisz, bo jak patrzymy na jakichś polityków, jestem przekonany, że znasz wielu polityków i możesz powiedzieć, że ich lubisz, że wzbudzają Twoją sympatię. Czy CZ wzbudza Twoją sympatię? Powiedziałbym, że zależy od obszaru, o którym mówimy. Na pewno nie wzbudza mojej sympatii z tego powodu, że wydaje mi się, że jak każdy bogaty Chińczyk jest w pewien sposób związany z partią. Że to partia pozwoliła mu osiągnąć ten sukces, a to oznacza, że najprawdopodobniej nie jest niezależny. No tak, tutaj I to mi się nie podoba. Pełna zgoda. Zaraz zresztą chyba nawiążę do tego wątku. Wiesz, ile CZ ma lat? Nie, 20 parę stawiam. No tak wygląda, 45. Kurczę, no niesamowite. Niesamowite. Powiedz, minęło już trochę, czy upłynęło już trochę wody w Wiśle od tego słynnego tweeta, gdy CZ powiedział o swoich wątpliwościach wobec FTX-a. Jak ty oceniasz ten tweet dzisiaj? Czy to było działanie moralne i etyczne, czy to była jednak jakaś przebiegłość, gdzie CZ realizował swój interes? Ja bym powiedział, że i jedno, i drugie. Z jednej strony realizował swój cel, natomiast pamiętajmy, że on, gdyby był sprytny i chciał osiągnąć tylko swoją korzyść, to by najpierw sprzedał te tokeny, a potem by o tym powiedział. A on nie sprzedał tych tokenów, pozwolił na to, że cena spadła. Nie sprzedał, to jest moja wiedza, może się mylę, napiszcie w komentarzach, czy on nie sprzedał tych tokenów, bo to już mogę się mylić. Ale myślę, że gdyby był taki scenariusz, że on najpierw sprzedaje, a potem mówi, wycofałem się z inwestycji, to byłoby złe. Oczywiście znowu zakładam, mam w tyle głowy to, że ja jestem przekonany, że on wiedział o tym, że FTX to wydmuszka. W takim razie, kiedy dawał ten komunikat, on wiedział, że nie miałby szans sprzedania tych tokenów. Nie, rynek jeszcze by mógł długo działać. FTX był w stanie długo działać, o ile nie byłoby złego komunikatu. No dobra, czyli jaka była motywacja ostatecznie według Ciebie? Czy CZ chciał ratować Świat? honor albo honor światowych kryptowalut? Czy tak naprawdę CZ czy jest w jakimś układzie, który wymagał od niego tego, żeby zaatakować FTX-a? Słuchaj, myślę, że motywacji może być wiele i one mogą być nawet równocześnie, bo z jednej strony mógł być wkurzony na FTX-a, że rozwalili mu Terrę. Mógł być wkurzony na FTX-a, że jest wydmuszką, bo to źle będzie świadczyło, upadek takiej giełdy zaszkodzi całemu rynkowi kryptowalut. Może panowie mieli jakiś jeszcze inny konflikt. Może były jakieś inne tematy, o których my w tej chwili nie wiemy, ale generalnie, jeżeli przyjąć, że CZ wiedział o tym, że FTX jest wydmuszką, to, że powiedział, że wycofuje się z tej inwestycji, to mogło być podyktowane właśnie tym, że chciał doprowadzić do upadku FTX-a, bo na pewno wiedział, zdawał sobie sprawę z tego, że FTX upadnie, ale motywacje właśnie jego mogły być różne i one mogły występować naraz. Może chciał zniszczyć konkurencję, to nie jest nic złego. Może chciał zniszczyć, w sensie pozbyć się konkurenta, tak? Może chciał oczyścić rynek kryptowalut z tego typu graczy. Może chciał uratować część ludzi od utraty wszystkich swoich oszczędności, bo pamiętajmy, że Nie uratował. Wszystkich się nie da. Ale część osób wypłaciła. Bardzo dużo osób wypłacało. Ta informacja, nie pamiętam kto tam puścił, jeden z tych youtuberów napisał takiego tweeta i to on napisał tego tweeta dosłownie chyba godzinę przed informacją od CZ-a,
On napisał, wypłacajcie z FTX-a, To to jest jest porada porada inwestycyjna. inwestycyjna, Tak, nie? Czyli zaczęły się pojawiać takie przecieki i dzięki temu, oczywiście nie wiemy kto, ale część ludzi wypłaciła. Tak teraz myślę, że gdybym ja miał wiedzę, to chyba bym postąpił bardzo podobnie. Gdybyś miał taką wiedzę, Gdybym wiedział o tym, że FTX jest wydmuszką, ale CZ nie miał tej wiedzy. myślę, że miał. To dlaczego powiedział, że będzie ratował FTX-a, tylko musi sprawdzić papiery? Bo może nie wiedział jak bardzo. Czyli nie miał wiedzy, Łukasz, albo miał wiedzę. Chodzi mi o to, że tutaj to działanie jest, cały czas o tym myślę, bardzo niejasne i dostrzegamy tutaj, że to jest partia szachów, w której nie ma dwóch przeciwników. Tutaj więcej osób gra. Zobacz, on powiedział, będziemy próbowali ratować FTX-a, musimy tylko zapoznać się z danymi. Zapoznał się, 24 godziny potem mówi, nie będziemy ratować. I powiedział, jest gorzej niż myślałem. Jest gorzej niż... Więc może miał częściowe informacje, może miał jakieś inne dodatkowe zapewnienia, które okazały się fałszywe. Ale zobacz, że fakt, że miał częściowe informacje, to znaczy, że nie był pewien. Bo okazuje się, poczekaj, On jedno jest mógł nie pewne, wiedzieć, że ma częściowe. ale no to, Nigdy nie wiesz, czy wiesz wszystko. to dlaczego prosił o sprawdzenie dokumentów? No bo chciał się upewnić, że wie wszystko. No dobra, i teraz zobacz, że Nie no co ty, jakby w ciemno włożył pieniądze, to by był nie, frajerem. chodzi o to, ja wiem, ale chodzi mi o to, że oczywiście, że musiał sprawdzić dokumenty, No. ale to tylko potwierdza, że on nie miał pełnej wiedzy. Ale on mógł nie wiedzieć, że nie ma pełnej wiedzy. Może miał przekonanie, że wie wszystko, co jest złe i on tylko sprawdzał, czy na pewno to, co wie, to jest... Więc nie mając pełnej wiedzy, ale Pełne wiedzy masz wtedy, gdy zajrzysz do papierów, a tu nawet się okazało, że nawet to nie wystarczy, bo podejrzewam, że mogło być tak. I to myślę, że tego CZ mógł nie wiedzieć. Mógł znać skalę zjawiska, mógł wiedzieć, co się działo, ale mógł nie wiedzieć, że FTX ma totalnie rozwalony system księgowości. No dobra. I nie jest w stanie ustalić pełnego, prawdziwego zadłużenia. okej. Tego mógł nie wiedzieć. A równie dobrze mógł nie wiedzieć tego, że tam są, to jest oczywiście już gadanie zupełnie hipotetyczne, to jest trzeci kondycjonal albo i dalej, no nie? Że tam jest coś dobrego. A co by było, gdyby okazało się, że on wchodzi i widzi, że... rozumiesz, czyli Ale nigdy nie, zawsze możesz podważyć, że nie wiesz. dlatego uważam, że wrzucanie takich tweetów, że to uderza w pewnego rodzaju uczciwość i etykę. Tak mi się wydaje, bo zobacz, że jeżeli pozwolimy, powiemy, że CZ postąpił dobrze, to tak naprawdę dajemy mandat każdemu do tego, żeby na swoim Twitterze, bo zaraz dam Ci pytanie o innego aktora tutaj sceny, każdy może wypisywać takie rzeczy. Słuchaj, i zwróć uwagę, wypisali takie rzeczy i to w sposób zmasowany, o wiele mocniejszy niż CZ, bo media amerykańskie zaczęły podważać to, że Binance posiada te środki, wywołały, no nie chcę mówić, że 10 razy większą burzę, ale na pewno ilość wypłat z Binance'a była 10 razy większa niż z FTX-a. Binance dalej wypłaca. Dalej działa. I to Czyli jest super. gdyby FTX był dobrze prowadzoną firmą, nie mówię tutaj o tej księgowości, bo to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że miałby środki klientów, to by nic się nie stało i by burza przycichła. Że dobry zarząd giełdy kryptowalutowej to zarząd, który jest uczciwy czy przebiegły? Jedno nie wyklucza drugiego. Okej. Pamiętasz taką sytuację, jak... ja nie wiem, czy Ty byłeś wtedy w Polsce, bo to były lata 2002, 2005 czy 2006. No to już wiem, że wtedy już byłeś, ale chodzi o to, że w Polsce na jednym z lotnisk, to były chyba Szymanowice, nie wiem, czy przekręcam nazwę, okazuje się, że CIA miało swoje tajne bazy. I za każdym razem, już kiedy pojawiły się podejrzenia, że w Polsce być może CIA ma swoje tajne bazy, jak publicznie byliśmy pytani o to, czy je mamy, to Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski odpowiadali, nie ma mowy o tym, żeby jakiekolwiek obce państwo miało swoje tajne bazy. Kiedy okazało się, że te tajne bazy były i zapytano Leszka Millera, dlaczego pan kłamał, to on odpowiedział, bo tego wymagała racja stanu.
że nie wasza sprawa, gdybyśmy powiedzieli, jakby układ był taki, że Polsce opłacało się mieć wtedy sojusz z Amerykanami i nie mogliśmy go zdradzić. No właśnie. No nie? Czy gdyby dzisiaj wszyscy prezesi giełd kryptowalutowych powiedzieli uczciwie, czy mają pokrycie swojego skarbca, czy nie, czy to by wywołało dobre ruchy na rynku, czy złe? Czy gdyby dzisiaj wszyscy prezesi banków na świecie powiedzieli, czy przestrzegają choćby tej minimalnej rezerwy, to by było dobre czy złe? Czy gdyby wszyscy prezesi banków powiedzieli, jaka jest ich zdolność ściągania długów i kredytów, które są niespłacane, jakie by to wywołało perturbacje? Znaczy, ty zakładasz, że oni wiedzą, ja myślę, że oni nie wiedzą. No tak, Ale to jest jedno. Natomiast uważam, że gdyby, zostańmy przy tych kryptowalutach, gdyby teraz była możliwość w pełni jawnego i rzetelnego pokazania, jakie są pokrycia skarbców giełd, kryptowalut, to uważam, że to wywołałoby na pewno dużą burzę, ale tej burzy nie uniknęlibyśmy w jeszcze większym wymiarze, jeżeli tego nie zrobimy później. Jedyny mankament tego, że to byłaby taka nagła, jedna wielka burza. Bo może faktycznie czasami lepiej, żeby te giełdy upadały po jednej w kwartale, niż wszystkie jednego dnia. naraz. To jest jedyna różnica. Natomiast faktycznie uważam, że myślenie o tym, że coś jest zbyt dużo, żeby upaść, to jest myślenie, które prowadzi donikąd. To ono prowadzi tylko do jeszcze większego zepsucia i jeszcze większego zadłużenia, bo to jest de facto zadłużenia rynku, który spłacą wszyscy. Znaczy, Mamy sytuację na rynku finansowym. Kto spłacił długi banków? no, My wszyscy. W postaci inflacji i dodrukowanych pieniędzy, a może i jeszcze wielu innych tragedii ludzkich, bo ludzie potracili domy, musieli być eksmitowani, a ci, którzy mieli pieniądze, a pieniądze mieli przeważnie bogaci ludzie, to oni kupili od nich te nieruchomości 10 razy poniżej ceny rynkowej. I to jest moim zdaniem nieuczciwe. Natomiast jeżeli stawiamy tutaj CZ, ja naprawdę daleki jestem od uważania, że CZ jest świętą Matką Teresą, która chce czynić dobro na świecie. W żadnym wypadku nie uważam tak. Podejrzewam go o wiele złych rzeczy. Natomiast akurat ten ruch, no mówię, zastanawiam się, co ja bym zrobił i muszę Ci powiedzieć, że nie wykluczałbym, że właśnie postąpiłbym tak jak CZ. Nie wiem, co on wiedział. Nie wiemy tego. Natomiast może mógł tak zrobić. Znowu powiem, motywacji mogło być bardzo, bardzo dużo, ale widzę taki scenariusz, w którym CZ postępuje w sposób odpowiedni. Jest taki możliwy układ. dobra. Ale jest też możliwy układ, że mieli na przykład panowie coś ze sobą na pieńku, może poszło o Alison, nie wiem, no wiesz, to jest... Caroline? O Caroline, tak. Myślisz, że że... Nie, no oczywiście jeden żartuję. poderwał. Oczywiście, że żartuję, natomiast tutaj możliwości negatywnych również, negatywnej oceny Bankmana jest wiele. Natomiast mogę powiedzieć, że na pewno negatywnie oceniam ludzi, którzy teraz mówią, że to że przez CZ upadła giełda FTX. To nie jest prawda. Kevin O'Leary, który zeznawał i on mówił o tej swojej opinii, o tym, że FTX został zmuszony przez CZ do wykupienia udziałów Binance'a i zapłacenia 3 miliardów dolarów i to przedstawia jako główną przyczynę upadku FTX-a, to jest manipulacja. Bo FTX upadł, bo nie miał pieniędzy, bo wydał wszystkie pieniądze swoich użytkowników. Okej. Rozumiem, widzę Twój punkt widzenia. Fakt jest taki, że FTX upadł fundamentalnie dlatego, że był nieuczciwy. Tak. I to CZ co najwyżej był tutaj katalizatorem tego, a jakie były jego motywacje? Nie wiemy. Nie wiemy, może kiedyś się Może napisze autobiografię, ale w dalszym ciągu nie będziemy wiedzieli, czy pisze prawdę, czy tak, nie. no właśnie. A propos uczciwości, czy gdybyśmy weszli teraz na CoinMarketCapa, na listę giełd
i podsumowali wolumen na każdej z tych wylistowanych giełd, czy ten wolumen byłby prawdziwy? Nie. Dlaczego nie? Dlatego, że wiele giełd jest dostarczycielami płynności dla innych giełd. Możesz wyjaśnić, o co chodzi? To znaczy, no... To znaczy, że zachodzi sytuacja taka, jaka ma miejsce na każdym rynku. Jeżeli ja kupuję ziemniaki, żeby powiedzieć prosto, na rynku na Zaspie w Tak. Gdańsku, to potem jadę na rynek inny i tam muszę sprzedać te ziemniaki na przykład. Możemy powiedzieć, że mamy, to jest jakby pierwsze spojrzenie i to nie jest takie złe, natomiast inne rzeczy są takie, że giełdy po prostu kopiują transakcje i udają, że są zrobione u nich, a tak naprawdę pochodzą z innych giełd i to już jest troszeczkę gorsze zachowanie, a najgorsze jest wtedy, gdy giełdy po prostu sztucznie podwyższają sobie wolumen, którego w ogóle nigdy nie było. No dobra, ale dlaczego giełdy ciągną płynność, mniejsze giełdy ciągną płynność od większych giełd? Bo tak naprawdę, jeżeli są w stanie ją zapewnić, tą płynność, Tak. to jest wszystko ok. Natomiast jeżeli nie są w stanie zapewnić tej płynności i jest ona naprawdę fejkowa, no to jest źle, bo udają, że mogą coś zrobić, czego nie potrafią. Okej, i dlatego sięgają po płynność większych Graczy, tak, to nawet bardzo często nie muszą być giełdy, bo to nie tylko giełda zapewnia, No tak. giełdy zapewniają płynność, są po prostu dostawcy płynności. No bo zobacz, jak widzimy bardzo często taką sytuację, że jakaś giełda otwiera nowy rynek. I nie mówię o Binance'ie, ani o OKX-ie, ani o Krakenie. Mówię o giełdzie, która nie jest gigantem i nagle od pierwszego dnia na tym rynku mamy normalne obroty. Zostawmy na razie dyskusję. Takie, że dają każdemu szansę łatwego wejścia i wyjścia z tego rynku bez naruszania ceny, która jest rynkowa. No to co to oznacza? To oznacza, że giełda korzysta z dostawcy płynności. Czy to jest uczciwe, czy nieuczciwe? Według mnie to jest ok. Czy giełda powinna się tym chwalić, że korzysta z dostawcy płynności, czy nie? Bo mi się wydaje, że to jest właśnie ten problem, że zarzuca się nieuczciwość. Kiedyś pamiętam, jak byliśmy na Malcie w 2018 roku. Uwaga! Znajdźcie moje i Łukasza wystąpienie. Ono jest na YouTubie, jest na Facebooku. Gwarantuję, że będziecie zadowoleni. Ze wstydu nikt jeszcze nie Tak, umarł. ze wstydu nikt nie umarł. Dokładnie. Tam pojawił się jakiś człowiek na jednym z prezentacji i on powiedział, że gdyby właśnie podsumować wolumeny wszystkich giełd, to by wyszła jakaś taka ilość, że musielibyśmy wziąć giełdę i z tej galaktyki jeszcze z następnej, no nie? No więc wydaje mi się, że problem polega na tym, że giełdy, które ciągną płynność od innych giełd, po prostu nie chwalą się tym. Tylko że mówią, że to jest nasz obrót. A dlaczego wash trading jest negatywny? Bo to jest, bardzo często mówi się o tym, że wash trading to jest swego rodzaju oszustwo. Gdybyś chciał Wyjaśnijmy, to tak. jest. Wash trading to jest wystawienie samemu zlecenia, a potem jego zrealizowanie. Wash trading może mieć... To wszystko zależy od tego, jak na to popatrzysz, bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, ok, giełda udaje, że ma obroty. Tak. I to jest słabe. Natomiast jeżeli giełda jest w stanie zrealizować te obroty, nawet, czyli ma odpowiednią płynność i to nie jest fałsz, że te transakcje mogą być zrealizowane, to jest wtedy ok. Natomiast tego nie ma, nie widać tego, nie? To nie jest, nie można tego ocenić. Generalnie najgorsze, co może być, to i tutaj mogę Ci powiedzieć, kiedy to jest złe i tego typu sytuacje, jak się okazało, były również w FTX-ie oprogramowane, że gdy przychodzi zlecenie po market price jakieś niekorzystne, to zanim ono zostało zrealizowane, to jakiś bot likwiduje zlecenia te wystawione przez giełdę i powoduje, że to zlecenie pierwsze realizuje się na dużo gorszych warunkach. To jest złe, to jest oszustwo. Właśnie tak przy okazji FTX miał zaprogramowane mechanizmy związane z realizacją zleceń, gdzie Alameda miała pierwszeństwo realizacji zleceń
bo jej zlecenia wykonywały się między innymi bez wcześniejszego zablokowania środków. Okej. Czyli normalna procedura jest taka, że jeżeli ty mówisz, chcę kupić za 1000 zł bitcoina, to pierwszy ruch jest taki, że te 1000 zł jest zdejmowane, jest blokowane Tak. na twoim koncie, a potem dopiero jest wykonywana transakcja. Ta blokada trwa. Możemy się śmiać, że to są milisekundy, ale polecam obejrzeć film, który tytuł filmu znajdzie się w opisie. Film, który opisuje ludzi, którzy wydają miliony dolarów po to, żeby połączyć dwie serwerownie i zyskać kilka milisekund mniejszego opóźnienia. Ale wracamy do tego. Alameda nie miała blokowanych środków. Nie miała blokowanych środków. Efekt był tego taki, że po pierwsze była szybsza, Tak. na dodatek miała kolokację jej serwery znajdowały się w tym samym budynku co serwery FTX-a, więc nie było opóźnień wywołanych przez odległość, a 3 miała nielimitowany kredyt. Skoro mogła kupić za dowolną kwotę, no bo nie było to wcześniej sprawdzane, czy ma tyle na portfelu, to mogła kupować za każdą kwotę. I to według mnie jest nieuczciwe. Że powiedziałeś bardzo ważną rzecz. I tutaj jeszcze chciałbym zrobić dygresję. Zobacz, że jak jest młoda giełda, która nie ciągnie płynności od innej giełdy i też nie stosuje mechanizmów takich, żeby zwiększyć tą aktywność na konkretnej parze walutowej, to przychodzą oponenci i mówią, to jest giełda o niskiej płynności, trzymajmy się jej z dala. Tak. Zobacz, że jeżeli mamy odwrotną sytuację, to znaczy, że jakaś giełda stara się i ciągnie płynność od innego większego gracza w sposób uczciwy, czyli taki, że nie ma tego kasowania zleceń, gdy trzeba je zrealizować i tak dalej, no to przychodzą oponenci i mówią, to nie jest wasz obrót. Jak tutaj być... Zawsze można coś skrytykować. Ale wydaje mi się, że powiedzieć właśnie ważną rzecz, że nie jest złym ciągnięcie płynności od innych graczy pod warunkiem, że no i właśnie, chciałbym się jeszcze upewnić, i stosowanie wash tradingu pod warunkiem, że jeżeli ktoś realizuje zlecenie, to realizuje faktycznie tak, jak miało być one zrealizowane, że system nie traktuje jego zlecenia... Tutaj zaznaczam, jakie jest na pewno złe postępowanie. Złe postępowanie jest wtedy, kiedy giełda udaje, że ma dostawcę płynności, ale tak naprawdę nie jest w stanie zrealizować tych zleceń. W tym sensie nie jest w stanie, że załóżmy, jeżeli mamy dostawcę płynności na $100,000, to znaczy, że ja muszę mieć $100,000 zdeponowane u dostawcy płynności, żeby jak przyjdzie mi zlecenie zakupu czegoś za $100,000, żebym ja mógł je od razu zmapować, wykonać przez dostawcę płynności. To może być na zasadzie udzielonego kredytu, to może być na zasadzie czy otwartej linii kredytowej u dostawcy płynności, bo takie się stosuje, ale to może być również zlecenie wystawione za rzeczywiste pieniądze. Więc jeżeli giełda ma coś takiego, to jest ok. Zresztą tego typu zachowania występują u brokerów, na rynkach tradycyjnych, na Forexie i tak dalej. Także tutaj to nie jest nic nadzwyczajnego. A czy Kanga ma dostawców płynności? Tak. Okay. Mamy kilku dostawców płynności i od nich w razie potrzeby, jeżeli nasz order book czy zlecenia złożone przez naszych użytkowników są za płytkie, jak na realizowanie jakiegoś dużego zlecenia, my zapewniamy jego realizację, ale to jest jakby ochrona tej osoby, która sprzedaje na przykład, nie wiem, bitcoina. A co się stanie, jak dostawca płynności upadnie? No, jak dostawca płynności upadnie, to problem mamy przede wszystkim my. Tak może być. Dlatego nie mamy jednego dostawcy płynności. Okej, dobra. To była bardzo dobra odpowiedź, Łukasz, w sensie szczera i transparentna. Idźmy dalej w kodeksie etyki. Czy posiadanie wiedzy, która jest lukratywna, na przykład na temat tego, że ktoś będzie zrzucał duże ilości tokenów KNG, albo że ktoś zamierza kupić duże ilości KNG i dzielenie się z tym tylko z wybranymi ludźmi, a nie podczas kwadransu z Kangą, bo to na kwadransie z Kangą, jak coś mówimy,
Czy to jest etyczne, czy nieetyczne? Zależy, czy to jest transakcja, którą ktoś zamierza zrobić na rynku, czy też robi OTC. Bo jeżeli robi OTC, no to dlatego się nie robi na rynku, żeby nie zaburzyć rynku, żeby to nie mogła być jakaś... Możesz powiedzieć, co to jest transakcja OTC? OTC to znaczy, że to jest transakcja, która jest właśnie dokonywana poza rynkiem. Czyli ja mam 100 000 kang, Sławek ma 20 milionów złotych i nie robimy tego... Kupuję od Ciebie 50 000 kang za Tak. 20 milionów złotych. Dokładnie. Jasne. No i to ustalamy sami cenę i następuje transakcja wymiany. Lepiej, żeby tego typu transakcje, jak wszędzie, realizuje się również poza rynkiem giełdowym, właśnie po to, żeby wiedza o tego typu transakcji, która na pewno zaburzyłaby rynkiem, nie mogła być wykorzystana do złych celów. No i też w tym celu, żeby zapewnić jednak jakąś cenę, no bo jeżeli gdybyś miał teraz kupować kangi na rynku, no to nie tyle, żebyś zaburzył, nie chodzi o to, że kupowałbyś dużo drożej, tylko ty byś wywołał zaburzenie, nastąpiłby gwałtowny wzrost ceny kangi, a potem z powrotem i spadek. Gdybyśmy my za $1 000 000 kupili jednego dnia kangi, nawet jakbyśmy to rozłożyli na minuty, to rynek byłby zaburzony. Rynek byłby zaburzony. Dlatego my postanowiliśmy, że nie będziemy tego robili przez 1-10 dni, tylko będziemy robili to przez 100 dni, bo nie zależało nam na tym, żeby w jakiś mocny, taki no, trochę nieuczciwy sposób zmanipulować rynek. Chociaż wiedza o tym, że ta transakcja jest, mogłaby spowodować, że ludzie, No właśnie, jeśli byłaby publiczna, to... Pytanie jest takie, czy uczciwym byłoby, czy jeżeli na przykład, zakładając, że Kanga robi transakcję OTC, to znaczy, że Kanga sprzedaje swoje kangi komuś poza rynkiem, czy to powinno ujrzeć taka informacja być publiczna? No, my mówimy, że mamy kangi, które chcemy sprzedać OTC. Tak, ale dajmy na to, że gdybyśmy przykład- taką transakcję zrobili, czy powinniśmy o tym powiedzieć? No, powiedz Pytam mi, się- czy gdyby przyszedł teraz do nas, no nie chcę mówić Binance, OKX i powiedział, że chce kupić tokeny Kanga za $10 milionów, czyli stać się naszym partnerem. Czy powinniśmy mówić o tej transakcji, czy nie? No właśnie pytam się Ciebie, Łukasz. W sensie dla jasności teraz, jak oglądacie ten materiał, to jest tak, że nie my nie ustalamy z Łukaszem odpowiedzi, no nie? No bo Marketingowo to byłaby świetna informacja. marketingowo tak, ale powiem Ci, co jest nieuczciwe. Wyobraźmy sobie, no przecież ludzie teraz kupili za $1 milion, tak? Wzięli udział w naszej akcji EO i w tym wielkim, mam nadzieję, buybacku. Moglibyśmy oszukać w ten sposób, że sprzedalibyśmy równolegle komuś za jakąś kwotę tokeny i ten ktoś od razu by je zrzucał na rynku. Niejako finansując swoje zyski. Z tego buybacka. Tak, bo przecież zastosowaliśmy mechanizmy cliffy i vestingu. No to byłoby nieuczciwe. Okej. No właśnie o to chodzi mi o to, żebyśmy ustalili ten kodeks. My go teraz nie ustalamy, ale jak już się za 10 lat zbierze sobór jakiejś kryptowalutowej organizacji, no to już przynajmniej będą mieli jakiś materiał. Tak. Czy takie działanie, wyobraź sobie, że jesteś, no bo jesteś tutaj znanym youtuberem i teraz rekomendujesz zakup jakiegoś tokena, a już masz ten token. I wiesz, że podług Twojej rekomendacji ludzie pójdą na rynek i zaczną kupować, a Ty w tym czasie go sprzedajesz. Czy to jest uczciwe, Nie. czy nie? Okej. To tak, to nie. W ogóle myślę, zachęcanie do kupna tokena, jeżeli ma się go kupionego wcześniej na lepszych warunkach jeszcze i z możliwością realizacji zysków, no to jest takie wątpliwe. Że to jest o tyle wątpliwe, że tak naprawdę no tak, że finansujesz swoje zyski siłą rynku. Tak. No nie? I o ile wszyscy posiadają te same informacje, to jest to okej. W sensie, że ja gram z rynkiem, ponoszę ryzyko i tak dalej, ale jeżeli ja posiadam więcej informacji niż inni i korzystam z tego i też mam jakieś lepsze warunki, w tym względzie jest to nieuczciwe. Oczywiście, gdybym powiedział o tym, że mam lepsze to warunki, jest co innego. albo nawet nie muszę mówić, że mam, tylko mogę powiedzieć, że słuchajcie, mam tokeny, będę sprzedawał, no to jest wyrównanie szansy, nie? Ale jeżeli mówię, że nie mam, no to już, a mam, no to na pewno jest złe, nie? Chciałem Cię zapytać Ciebie teraz o jedną osobę,
A może, no dobra, powiem wprost. Chodzi mi o... Może wytniemy ten fragment, jeżeli stwierdzimy, że jest zbyt pikantny. Tak, zbyt pikantny. Kiedyś miałem dyskusję z Tobą i z Kamilem, który siedzi teraz tutaj za kamerą, o tym, czy shortowanie połączone z wrzucaniem foodu, czyli negatywnych informacji na temat projektu, który shortuje, jest moralne. To wyjaśnimy, jak jeszcze rozumiemy shortowanie, czyli Gramy na spadek. Jakby zarobimy wtedy, kiedy wartość tokena, czy kryptowaluty, czy czegoś innego tam spadnie. I my już to mamy, my już zashortowali i zaczynamy negatywnie nadawać. W ogóle dla mnie dużym wyzwaniem jest rozmowa na temat tego, czy instrumenty pochodne i granie z dźwignią, czy to jest moralne. Nie jestem o tym przekonany. To jest hazard. Nie. To jest pytanie, czy hazard jest moralny. Dla niektórych jest moralny, dla niektórych nie. No nie? Hazard jest moralny, jeżeli kasyno nie oszukuje. Jeżeli kasyno oszukuje, to jest niemoralny. No, tak, zgadza się. No. A oszustwo kasyna w przypadku giełdy to jest właśnie to, gdy mamy dużą nierównowagę na przykład w informacji. I to jest, to zaczyna powodować, że coś jest niemoralne. Jeżeli ja bym wiedział o tym, dlatego mówiłem Ci o tym zachowaniu CZ, które uważam, że było moralne, jeżeli on nie sprzedał wcześniej tokenów FTT. Jeżeli on mówi, będę sprzedawał token FTT, bo wycofujemy się z inwestycji, to moim zdaniem było ok. Gdyby on najpierw sprzedał, a potem powiedział, słuchajcie, no ten spadek ceny to jest właśnie to, bo wycofaliśmy się z inwestycji, to byłoby gorsze. Ale w dalszym ciągu też nie? No bo mógł. Natomiast jeżeli by wiedział, że jego sprzedaż spowoduje upadek FTX-a, no to bym powiedział, że nawet tutaj No tak. w pewnym sensie zachował się fair wobec innych graczy na rynku. Okej. Wracam do... Zadowolił się zyskiem, który osiągnął na sprzedaży udziałów. Wracam do tematu tego, że czy shortowanie i jednocześnie wpływanie na rynek w tym momencie jest uczciwe. Jeżeli przekazujesz prawdziwe informacje, to tak. Jeżeli przekazujesz uczciwe czyli jeżeli informacje. jesteś lupą, to znaczy wzmacniasz przekaz informacji, które są prawdziwe, a być może niedosłyszane, Tak. to ten. Natomiast o tym, czy sam shortujesz, możesz powiedzieć lub nie. To zwiększy Twoją uczciwość i jeszcze jedną rzecz transparentność. chciałem powiedzieć. Wyobraź sobie, że właśnie wiesz, że masz wpływ na ludzi, że wszyscy Cię oglądają. Zaczynasz informacjami na razie jakby obniżać wartość jakiegoś projektu. Czy powinieneś się przyznać właśnie do tego, że zashortowałeś? To już chyba jest indywidualna. Ja bym się przyznał. Okej. Znaczy nie przyznał, tylko bym mówił, że Tak, znaczy ja, tak. słuchajcie, postawiłem swoje pieniądze na spadek tego, bo tym samym zwiększam wagę mojego przekazu. Co innego właśnie mówił, shortujcie, a potem jeszcze by wyszło, że ja tak naprawdę chciałem zrobić longa, nie? 2 pytania jeszcze. Powiem więcej, No. jeżeli ty mówisz, zachęcasz ludzi do shortowania jakiegoś projektu, przekazujesz informacje, a sam tego nie robisz, to jest nieuczciwe. Pytanie mam do Ciebie o naszą akcję z KNF-em. Właściwie może będą 2 pytania. Po pierwsze, wiemy, że ta cała sytuacja była z donosu. No nie? Tak. Czy ta osoba, która zrobiła ten donos, czy to było ok, czy nie ok? Ja uważam, że wszelkie anonimowe donosy są złe. Okay. I z definicji bym ich nie rozpatrywał. Okej, dobra. Znaczy, czyli gdyby to było tak, że ktoś, podejrzewamy, że to był nasz konkurent, że gdyby on powiedział, słuchajcie, mam taką i taką wątpliwość, idę do tutaj regulatora, donoszę na Was, to by było ok. Bo w tym względzie byłoby to uczciwe, że ten ktoś mógłby myśleć, że my stosujemy nierówną grę. To znaczy, pamiętasz, być może będzie to trzeba wyciąć, od razu zaznaczę. Nie nadajemy na żywo. Tak,
Chociaż trzeba jasno też przyznać, że z naszych no comment nic nie wycięliśmy do tej pory, a więc może ten. Ale dobra, pamiętasz, my... Nie, z pierwszego wycięliśmy. Ale to zupełnie tych powodów. Bo tu by mogło się okazać, że ze wstydu jednak można. Tak można umrzeć. Dobra. Przekazaliśmy taką informację, że cały model działania Kangi i naszych kantorów, Kangi jako giełdy i kantorów opiera się o ten krwioobieg, którym jest Omega Stablecoin. Omega Tak. złotówka, Omega dolar i tak dalej. Jak wysyłaliśmy papiery z opisem naszego modelu, wyraźnie pisaliśmy, że stosujemy Omegi do KNF-u, no nie? I Tak. w odpowiedzi KNF nam odpowiedział, OK, stosujcie, to jest model, który nie jest przestępstwem, nie będziecie instytucją płatniczą, możecie działać. No i my tak się temu cieszyliśmy. Podkreślmy, że KNF nie dał nam żadnej licencji, Tak. bo tu nie mógł, bo nie ma takiej licencji. On jedynie powiedział, to nie narusza przepisów. Tak. Nie musicie mieć żadnej licencji, żeby tak działać. Tak. Pamiętaliśmy o tym, że ktoś inny wcześniej próbował zrobić stablecoina, specjalnie nie podaję teraz nazwiska, ale mu to nie wyszło, bo nie spotkał się jak gdyby z przepisami prawa. Było ryzyko, że to będzie pieniądz elektroniczny. A BitBay jeszcze kilka miesięcy wcześniej został wpisany na listę ostrzeżeń, ponieważ było podejrzenie, że świadczy usługi płatnicze. To jest parafraza tego. No więc my, wiedząc jaka jest sytuacja na rynku, poszliśmy do KNF-u, wypracowaliśmy z nimi wspólny model i powiedzieliśmy, OK, rozumiemy, że mamy waszą aprobatę, więc napisaliśmy, użyliśmy takiego określenia, że jest aprobata w kontekście wydarzeń historycznych, które miały miejsce, o których wszyscy wtedy wiedzieli. Natomiast no, musieliśmy usunąć to z naszej strony, sam KNF nas o to poprosił, wysłali nam list polecony. Pytanie jest takie, czy my działaliśmy, i to wiem, że nie odpowiemy obiektywnie, ale może wy odpowiedzcie w takim razie w komentarzach, i może nie odpowiadaj, Łukasz. Dobrze. Jestem ciekaw, jakie będą komentarze. Czy postąpiliśmy uczciwie, czy postąpiliśmy nieuczciwie, kiedy napisaliśmy to zdanie u nas na stronie? Okej. Czy kończymy wątek etyki? Bo... Powtórzmy, KNF powiedział, nie łamiecie żadnego prawa, to działanie nie wymaga żadnej licencji i możecie je wykonywać, a myśmy powiedzieli, otrzymaliśmy aprobatę KNF. Tak, przy czym jeszcze dorzucam, że ważny jest też moment historyczny, że inna wielka giełda wcześniej za to, że nie stosowała naszego rozwiązania, została wpisana na listę ostrzeżeń i że próby odpalenia stablecoinów innych nie udało się, bo było ryzyko tego, że to będzie pieniądz elektroniczny. Tak. No więc my właśnie ten, okej. To Łukasz, zanim złożymy życzenia, już składaliśmy raz, ale mam jeszcze pomysł na inne. Coinbase jeszcze, i to już nie jest pytanie z etyki, gdybyś jeszcze zrelacjonował. Coinbase to była pierwsza giełda kryptowalutowa, pierwszy podmiot kryptowalutowy, który wszedł na szerokie wody, bo wszedł na Nasdaq. Tak, no jest notowany na Nasdaqu. ATH prawie $400. Jaka była cena emisyjna, pamiętasz? W okolicach 300 chyba. Aha, okay. Czy pierwszego dnia notowania była ponad 300. Nie znam ceny emisji. Natomiast aktualna cena, nie wiem ile jest w tej chwili, natomiast to jest tam 30 parę dolarów. Okay. 10-krotny spadek. Skam. Skam, no właśnie. Oszuści, naganiacze i skamerzy. Tak. I to na Nasdaqu. I to oczywiście żartujemy sobie tutaj, natomiast tak bywa. Szczególnie w sytuacjach teraz, można powiedzieć, recesji, to spółki technologiczne obrywają najbardziej. Spadek 10-krotny nie jest wyjątkiem dla Coinbase'a. I wiele innych firm technologicznych, takich szczególnie nowoczesnych, spadło o 90%. To nie jest wyjątek. No tak. Znaczy, jasno trzeba powiedzieć, to są akcje na Nasdaqu, spółka jest regulowana i tak dalej, ale już czekam na te głosy, które mówią, no zobaczcie, kryptowalutowcy tracą wszędzie, nie tylko w krypto, ale i na instrumentach. To nie? Zacząć program powinniśmy nie od bum, 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 a od subskrybuj. nie od ho, ho, ho.
No tak. No bo właśnie, mamy życzenia, ale teraz naprawdę musimy zrobić, zresztą no musimy zrobić cięcie, bo jeszcze na Mikołaja czekamy. Tak. Okej, Łukasz, niektórzy oglądają nas pewnie w Wigilijną noc, chociaż nie spodziewam się, że była akurat Wigilijną noc, wielu chciał nas oglądać, ale pewnie jesteśmy oglądani w czasie pierwszego albo drugiego dnia świąt. Co chciałbyś życzyć wszystkim pozostałym? Życzyć chciałbym przede wszystkim spokoju i umiaru w tym, jak reagujemy na to, co się dzieje wokół nas. I życzyć tego, żeby te święta były spędzone w dobrej atmosferze, z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną. To takie wyjątkowo poważne życzenia, a może już troszeczkę bardziej nawiązując do formuły naszego programu, to życzyłbym przede wszystkim tego, żeby Mikołaj nie zbankrutował, żeby nie zakończyło się to wszystko jakimś wielkim krachem. A ja, Łukasz, życzę Tobie, Kamil, i wszystkim tym, którzy nas oglądają, żebyśmy się nie zesrali wtedy, kiedy śmierć zajrzy nam w oczy. I ja mam patent jeden, żeby tak było. No. Trzeba po prostu pamiętać, z jakiego powodu obchodzimy te święta. Tak. I tutaj postawię kropkę. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, wciskajcie dzwoneczki, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Na koniec Kanga na fali, w skrócie KNF. I Bitcoin ciągle królem, czyli BCK. Dobra. Jedna ważna rzecz. Czekaj, muszę się skupić. To się wytnie, tak? Nie, właśnie nie. Mieliśmy rzecz. Płaciła. O, jak się zrobiło tutaj nam świątecznie.